Rynek obligacji korporacyjnych tak naprawdę od momentu swojego powstania znajduje się cały czas w dynamicznej fazie wzrostowej. Przykładem może być rynek Catalyst, na którym wartość notowanych obligacji w 2017 roku osiągnęła poziom ponad 76 miliardów złotych. Stanowi to wzrost o ponad 10% do roku wcześniejszego. Ale tak naprawdę nie tylko wartość notowanych obligacji jest ważna. Ważnym wskaźnikiem jest również wysokość obrotów sesyjnych na rynku Catalyst i te obroty również wzrosły o ponad 10% rok do roku w roku 2017. W ubiegłym roku zostało przeprowadzonych 31 emisji publicznych na podstawie prospektu, w trakcie których 15 tysięcy inwestorów złożyło zapisy na obligacje o wartości ponad 3 miliardów złotych. Te liczby oczywiście nie uwzględniają emisji przeprowadzanych w trybie prywatnym, których również odbyło się bardzo dużo. Te liczby świadczą o tym, iż rynek obligacji korporacyjnych cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów oraz popyt na te instrumenty jest duży, był bardzo duży w roku ubiegłym i nie spodziewamy się spadku zainteresowania w roku obecnym. Oczywiście ubiegły rok był udany dla obu stron. Z jednej strony dla przedsiębiorców, dla emitentów obligacji, z drugiej strony dla inwestorów. W przypadku tych pierwszych, co naturalne, rosnąca liczba emitentów związana jest z tym, iż emisja obligacji jest bardziej elastycznym oraz często tańszym sposobem pozyskania finansowania na rozwój przedsiębiorstwa, na rozwój firmy. Szczególnie dotyczy to dużych firm o ugruntowanej pozycji na rynku. Z punktu widzenia inwestorów naturalnie ważną rzeczą jest zysk, jaki mogą osiągnąć. Obecnie przy utrzymujących się niskich stopach procentowych, przy niskim oprocentowaniu lokat bankowych oraz przy inflacji, która w grudniu wyniosła 2,1%, tradycyjne depozyty nie są w stanie tak naprawdę utrzymać realnej wartości ulokowanych środków, nie wspominając o zysku, o zarobieniu dodatkowych procentów. Dlatego też inwestorzy kierują się w nowe strony, poszukują nowych rozwiązań i często decydują się na skorzystanie z obligacji korporacyjnych, gdzie oprocentowanie w ubiegłym roku średnio wyniosło w granicach 5% w skali roku. Warto również zauważyć, iż coraz większym zainteresowaniem cieszą się obligacje skarbowe i w zeszłym roku inwestorzy nabyli te obligacje za kwotę blisko 7 miliardów złotych. Rynek obligacji tak naprawdę staje się już rynkiem dojrzałym i bywa alternatywą dla rynku akcji. Dowodem może być fakt, iż aktywa funduszy dłużnych, polskich funduszy dłużnych wzrosły w ubiegłym roku o ponad 25% i osiągnęły wartość blisko 18 miliardów złotych, a pozwoliły średnio zarobić blisko 3% w skali roku, co również jest zyskiem lepszym niż tradycyjne lokaty. Rok 2018 może stać pod znakiem decyzji banków centralnych, które w tym roku mogą zacieśniać politykę monetarną. Wyjątkiem nie będzie tutaj Rada Polityki Pieniężnej, która może, ale nie musi w drugiej połowie obecnego roku podwyższyć stopy procentowe. Jeśli by się tak jednak stało, wzrośnie również wskaźnik WIBOR, a co za tym idzie oprocentowanie obligacji opartych na tym wskaźniku. Jeśli do tego dojdzie, nowi emitenci, którzy będą chcieli uplasować nowe obligacje, będą musieli zaproponować wyższe oprocentowanie, aby przekonać inwestorów do nabycia właśnie tych obligacji przez nich emitowanych. W roku obecnym nie zabraknie również nowych emisji publicznych. 13 emitentów zapowiedziało już emisję na kwotę ponad 4 miliardów złotych. Obecny rok będzie również jednak rekordowy pod kątem wykupu obligacji notowanych na rynku Catalyst. Na obecny rok planowany jest wykup w kwocie ponad 18 miliardów złotych. Warto zauważyć, że 12 miliardów z całej puli przypada na obligacje Banku Gospodarstwa Krajowego. W mojej opinii rynek w roku obecnym przede wszystkim będzie potrzebował dywersyfikacji nowych emitentów. Portfele inwestorów są już wypełnione, a często nawet zbyt bardzo nasycone obligacjami emitentów z kilku branż, m.in. branży deweloperskiej czy spółek windykacyjnych. Może o tym świadczyć fakt, iż w roku ubiegłym inwestorzy nabyli o 50% więcej obligacji skarbowych niż rok wcześniej. Może się zdarzyć, iż rozwiązanie tego problemu dywersyfikacji nadejdzie z całkiem niespodziewanej strony. Wprowadzenie dyrektywy MiFID II spowoduje, iż maksymalna kwota emisji bez prospektu, bez memorandum, bez udziału domów maklerskich wzrośnie ze 100 000 euro do 1 000 000 euro,
co może spowodować, iż wielu emitentów właśnie w ten sposób będzie emitowało swoje nowe obligacje. Z całą pewnością inwestorzy indywidualni w roku obecnym będą mogli decydować się na rozwiązania spośród wielu emitentów, wielu emisji. Należy jednak pamiętać o zachowaniu zdrowego rozsądku. Warto kierować się wysokim potencjałem zysku, ale należy rozpatrywać propozycje również pod kątem dużych, ugruntowanych emitentów z dobrą historią na rynku, o mocnych korzeniach biznesowych.